Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes, i zapraszam Was na takie moje spostrzeżenia, co można kupić i co sprezentować kolekcjonerce lub kolekcjonerowi perfum. I jak ja to widzę, jak ja do tego podchodzę, moje tipy, zapraszam. Wymyśliłam taki film, bo być może w gronie Waszych bliskich osób są osoby, które są kolekcjonerami, ale mało tego, może Wy też jesteście kolekcjonerami i na przykład robicie tak jak ja listę perfum i być może będziecie takim moim głosem, który w komentarzach napisze, czy zgadza się z tym, co ja myślę jako uważająca się już za kolekcjonerkę, czy Wy macie totalnie inaczej. Więc tak naprawdę jest to film dla każdego. I zacznę od tego, że to osoba kolekcjonująca perfumy jest to osoba, w ogóle osoba kolekcjonująca cokolwiek, jest osobą specyficzną. Ma troszeczkę inaczej skonstruowany mózg. Jeżeli już sobie uświadomimy, że jesteśmy kolekcjonerami, to przestajemy, mam wrażenie, myśleć w kategoriach przyda się, nie przyda się. Zużyję, będę używać, nie będę używać. Nie ma takich sformułowań już w naszym słowniku, mam wrażenie. Ja od kiedy sobie uświadomiłam i w końcu nazwałam się kolekcjonerem, zbieraczem perfum, to przestałam wyrzucać sobie, że po niektóre zapachy w ogóle na przykład nie sięgam. Przestałam sobie wyrzucać, że kolekcja jest za duża, że jest przerost, że po co i tak dalej. Kolekcjoner nie potrzebuje tak naprawdę zapachu do używania. Oczywiście wszystkie zapachy używamy i korzystamy. Może nie wszystkie są takie, których na pewno ktoś się nimi nie psika, bo na przykład nie wiem, nie chcę ich skończyć, bo jest piękna buteleczka, bo były z limitowanej edycji, bo już dawno nie są produkowane. Jest wiele rzeczy, dla których kolekcjoner danych perfum już nie tyka, ale ma je w swojej kolekcji. Ale musicie zrozumieć, że to jest totalnie inne myślenie, takie oderwane trochę od wszystkiego innego, bo to już zaczyna być pasją, ogromnym, dużym zainteresowaniem. Troszeczkę też inaczej oceniamy wkład finansowy w te pasje. Jest wiele czynników, więc przede wszystkim to jest inny mózg i inaczej na to patrzymy. I teraz tak, jeżeli ktoś jest kolekcjonerem miniaturek, no to chyba nie ma pytań, co mu kupić. Po prostu szukać zestawów miniaturek lub wyszukiwać jakieś miniaturki limitowanych edycji, przegrzebać internet, poświęcić czas. Będzie naprawdę, to jest fajne, że ktoś się postarał. I taki prezent pod choinkę to jest wtedy coś niesamowitego. Więc generalnie tak naprawdę najważniejsze jest szperanie po internecie i wyszukiwanie niesamowitych okazji. No tak, tylko halo, ja nie jestem kolekcjonerem, więc skąd mogę wiedzieć, że coś jest albo było limitką i znalazłam miniaturkę limitki? No właśnie. Jak widzicie, dla osoby, która tego nie kolekcjonuje, się perfumami nie interesuje, będzie to trudne. Ale warte, wydaje mi się, poświęcenia odrobiny czasu, żeby z tematem się jakkolwiek zapoznać. Czyli tu, żeby kupić coś fajnego kolekcjonerowi, wyjątkowego, coś, co go zaskoczy i niezmiernie ucieszy, to wydaje mi się, że należałoby się właśnie zapisać do jakiejś grupy perfumowej.
zapisać się na Facebooku do takiej grupy i powiedzmy przez 2 miesiące przed świętami śledzić tę grupę. Śledzić to, co tam piszą, o czym, czego pragną, bo na ogół są to ogromni entuzjaści, często bardzo też kolekcjonerzy z ogromnymi kolekcjami zapachów i mało tego, na tych grupach możecie niejednokrotnie kupić taką miniaturkę, która będzie właśnie miniaturką zapachu limitowanego bądź cokolwiek, to nawet nie o to chodzi, ale miniaturkę, gdzie nigdzie nie można jej już dostać, takiej miniaturki tego zapachu, a bardzo fajnie byłoby go podarować. I teraz, mało tego, to nie musi być pełne. Uwierzcie mi, że kolekcjoner ucieszy się nawet, jeżeli dostanie niepełną tę miniaturkę. Fajnie, żeby w ogóle tam jakiś zapach był w niej, żeby nie była pusta, nie podarowywać pustej flaszki, ale nie musi być pełna. Sami możecie to pięknie opakować, kupić jakieś pudełko, włożyć tę miniaturkę, jedną czy dwie, to wszystko od Was zależy, i podarować. I uwierzcie mi, że po prostu mózg kolekcjonera jest tak skonstruowany, że on byłby najszczęśliwszy na świecie. Druga sprawa to kolekcjonerzy normalnie zapachów, czyli to nie muszą być miniaturki, na przykład tacy jak ja, czyli miniaturki zbieram, ale też nie tylko, bo głównie chodzi o zapach. Jeżeli kolekcjonerowi chodzi głównie o zapach, to dalej trzeba poświęcić czas. Albo poświęcić czas, albo po prostu poprosić o listę zapachów, o których marzy i nie zajmować się tym. Dlatego, że to jest tak ogromna baza zapachów, że ja sama nie wiem, czy znam 1,000, 100,000, 10,000, 10% marek, które produkują zapachy. Więc bardzo fajnie jednak namówić kogoś na zrobienie takiej listy i dać to nawet, nie wiem, wybrać 15 zapachów, dać to rodzinie i każdy może złożyć się nawet na ten jeden wyjątkowy zapach, który, nie wiem, jest bardzo drogi lub, nie wiem, ciężko dostępny, jest gdzieś do sprowadzenia, a może zażyczył sobie ktoś zapach, który po prostu przesyłka będzie bardzo droga, bo trzeba ten zapach gdzieś ściągać. Warto jednak jest sprezentować kolekcjonerowi coś, co uzupełni jego kolekcję. No dobra, ale ja nie wiem, jakie on ma te zapachy, ja się nie znam. To podejdź do tej jego kolekcji, przewąchaj chociaż 10 wybranych zapachów, żebyś mniej więcej wiedział, w jakim kierunku ta osoba idzie, jaki profil najczęściej się pojawia. Ok, jeżeli ma setki tych zapachów, to 10 jest za mało. Podejdź każdego dnia, psiknij 5 zapachów, bo więcej raczej nie przewąchasz, żeby Ci się coś w głowie ułożyło. No dobra, ale poczekaj, przecież ja się nie znam i mam w ogóle słaby nos i nie za bardzo odróżniam zapachy. No to tu już jest większy problem. Tu znowu przychodzi Wam grupa z pomocą. Jeżeli się do takiej grupy zapiszecie, to tylko nawet możecie się zapisać na moment, żeby kupić właściwy prezent kolekcjonerowi. Na grupie macie możliwość postowania. Możecie na tej grupie napisać po prostu post, wklejcie, tylko pamiętajcie zawsze zdjęcie dla uwagi, że nie wiem, mój partner, moja partnerka, moja siostra ma ogromną kolekcję perfum i są w niej takie zapachy jak, wypiszcie sobie gdzieś na kartce, co ona tam ma, nazwy tych perfum, nie wiem, z 20. Czy możecie polecić mi coś bardzo wyjątkowego, co może spełnić jego oczekiwania? Na grupach są ludzie, którzy nawet są w stanie ze zdjęcia dobrać Wam zapach. Więc po takim opisie, kiedy podacie ileś zapachów, które są w kolekcji danej osoby, uwierzcie mi, że grupa Wam pomoże. Także sposobów jest wiele, nawet jeżeli Wy się nie interesujecie zapachami, Wy nie macie jakiegoś takiego nosa do perfum, nie skupiacie się po prostu na tym,
to idźcie po pomoc, tak żeby komuś sprawić przyjemność. Innym tropem, którym też możecie iść, pamiętajcie, że kolekcjoner bardzo, jeżeli jest taki już bardzo mocno zaawansowany, w setkach ma perfumy, to na ogół ma duży sentyment do zapachów wycofanych. Możecie takie zapachy wyszukać, czyli na internecie napisać po prostu hasło zapachy wycofane, możecie ChatGPT nawet zapytać o zapachy wycofane. Zrobi Wam się lista, podejść z tą listą do tej kolekcji perfum i po prostu zobaczyć, którego z nich nie ma i kupić. Obojętnie, który z nich, po prostu kupić. I nieważne, czy to jest mainstream, czy nie. To jest bardzo proste, bo ta osoba będzie zadowolona, bo jeżeli ma wycofane zapachy w swojej kolekcji, to znaczy, że bardzo to lubi, że ją to jara, żeby mieć takie po prostu w kolekcji. Kolejna rzecz, warto by było słuchać tej osoby, ale jeżeli jesteście jak mój Wojtek, no i nie słuchacie przez cały rok, co ta osoba mówi o tych perfumach, bo Wy nie za bardzo kumacie w ogóle, jak można się perfumami interesować, to warto jest zagaić rozmowę. Usiąść jakoś tak, nie wiem, miesiąc, 2 miesiące przed świętami i tak ni z tego, ni z tamtego zapytać. Słuchaj, a jak to jest, bo Ty masz tyle tych zapachów i tak się zastanawiam, czy Ty wolisz nowe wypusty? Nie możecie zapytać nowe wypusty, bo to chyba zbyt profesjonalnie. Czy Ty wolisz nowe zapachy, które powstają, czy Ty wolisz stare zapachy? Takie, które nie wiem, z któregoś tam roku są. I w zależności co Wam odpowie. Jeżeli powie, że woli stare wypusty, że nowe to takie już nie za bardzo i tak dalej, i szuka tylko i wyłącznie zapachów stworzonych w danym roku, to tego też możecie poszukać. Możecie mu kupić ukochany zapach, nawet zapach, który ma, możecie go dalej wypytywać, dalej prowadzić rozmowę i kupić mu stary wypust tego zapachu. Naszukacie się. To nie będzie łatwe, ale grupa też Wam w tym może pomóc. Kolejne to jest chyba takie bardzo proste, bo możecie sobie spisać marki, które dany kolekcjoner już ma. Możecie zobaczyć, czego ma więcej, czy ma bardziej niszowe zapachy, czy bardziej mainstream. I kupić mu jakiś zapach, to może być nawet, słuchajcie, zapach, który ma, nie wiem, najlepszą sprzedaż w danej marce. Zapach marki, której on jeszcze nie ma. Ale ważne, żeby może pójść jednak w coś takiego najbardziej znanego danej marki, żeby zapoczątkować mu tę markę, żeby tak wprowadzić go w tę markę właściwie. To też myślę, że będzie bardzo, bardzo zadowolony. Kolejne to wydaje mi się, że to akurat jest prezent super dla każdego i nie tylko kolekcjonera. Chodzi o zapachy z dedykacją. Nie na wszystkich flakonach dedykację da się zrobić, ale ja sama zamawiałam na przykład Aliena Muglera w prezencie z dedykacją. To jest świetny prezent. Po pierwsze, flakony są bardzo piękne na ogół perfum. Może nie wszystkie i nie wszystkie każdemu się podobają, ale generalnie mają coś w sobie. Kolekcjonerzy też często do tego podchodzą na takiej zasadzie, że właśnie perfum już tam nie ma, ale flakon zostawię, żeby był w mojej kolekcji, że był w ogóle. I jeżeli będzie miał z dedykacją, to tym sentymentalniej mu będzie zostawić taki flakon i bardzo się zwiąże też z danym zapachem. I niejednokrotnie może się okazać to dla niego taki jego signature, właśnie przez to, że dostał od Was z dedykacją dane perfumy.
i będzie do nich podchodził strasznie sentymentalnie. I ostatni tak naprawdę taki mój tip jeszcze, jak można do tego podejść, to przede wszystkim flakon. Co lubi? A może niekoniecznie jakiś ma typ flakonu, który lubi, ale są, słuchajcie, producenci perfum, którzy strasznie mocno pracują nad flakonami i robią je, jak na przykład Marchand of Venice. No tego się nie da opisać, jak te flakony wyglądają. Wydaje mi się, że dla kolekcjonera wyszukanie bardzo pięknego, wyjątkowego flakonu, jakiegoś takiego innego, arabskie zapachy też mają. Jeżeli jest kolekcjonerem, to arabskie też lubi. Może być wtedy taniej i lepiej dla portfela. Arabskie mają niesamowite flakony. Co się komu podoba, ale może ta osoba właśnie lubi albo chciałaby mieć w kolekcji coś dziwnego, coś innego, coś, co postawi na półkę i będzie przykuwało uwagę. Więc flakony możecie kupić zapach tylko i wyłącznie kierując się flakonem. Bo dla kolekcjonera wydaje mi się, że zapach jest bardzo ważny oczywiście, bo skądś ta pasja powstała. Powstała z miłości do różnych zapachów. Ale jeżeli ktoś jest kolekcjonerem, to nim kierują już różne rzeczy. I czasami może się okazać, że zapach jest tą ostatnią, bo na przykład ktoś nie lubi kadzidła, ale chce mieć takie zapachy. Chce wiedzieć, jak te zapachy są skomponowane, czym się różnią, kiedy fajnie wybrzmiewają, w jakiej porze roku, jakiej porze dnia. I zaczyna, w ogóle kolekcjonerzy bardzo mocno też zaczynają rozkochiwać się w zapachach wszelkich. I ja przynajmniej tak mam, że zauważyłam, że nie wiem, czy jest jakiś zapach, który jakbym dostała, to bym powiedziała, że jest tak brzydki, że nie daje rady. Wydaje mi się, że mogę być rozczarowana trwałością, ale zapachem jako zapachem raczej nie. No chyba, że coś jest wybitnie brzydkie i takie naprawdę okropne, ale generalnie kolekcjoner jest bardzo otwarty na wszelkiego rodzaju zapachy. Także zapachu jako zapachu nie musicie się martwić. Nie musicie się martwić, że dany zapach Wam się nie podoba, bo to nie dla siebie kupujecie. Musicie zrozumieć, że kolekcjoner ma trochę inaczej skonstruowany mózg, po prostu. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeżeli kogoś takiego w swoim gronie macie, albo jesteście właśnie kolekcjonerami, to dajcie znać, czy macie takie same podejście jak ja i czy zgadzacie się ze wszystkim, bądź częścią tego, co w tym filmie Wam powiedziałam. A ja teraz jeszcze wspomnę o zagadce. Zagadka. O jakim nowym zapachu Armaniego mówię w filmie? Standardowo link do filmu w opisie tego filmu. Przekieruję Was na film, w którym znajdziecie odpowiedź na te pytanie. Tak, na te pytania. Tak jak mówiłam, proszę nie pisać komentarzy do filmu razem z komentarzami do konkursu. Ponieważ ja później filtruję to w YouTube i przyznaję punkty. I jeżeli nie sfiltruje mi YouTube tego, jeżeli te komentarze będą połączone. Więc sami sobie robicie kuku, jeżeli to tak w ten sposób zrobicie. Czekam na Waszą odpowiedź. Czekam też na podzielenie się ze mną Waszymi spostrzeżeniami odnośnie tego tematu. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam Was na jutrzejszy film. Buziaczki kochani. Pa!